Cześć! Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie to warzywo. I będziemy je potrzebować w całości. I tą część, i liście. A co zrobimy? Zrobimy zupę z kalarepy. Albo jak to w innym regionie Polski, gdzieś na Śląsku chyba, to się nazywa obariba. Obariba. Czyli robimy zupę z kalarepy. Zapraszam, chodźcie ze mną. Żeby szybko i sprawnie poszło, nastawiamy garnek z wodą na zupę, na wywar i będziemy gotować od podstaw. Do garnka wkładam 2 łódka, ziele angielskie i liść laurowy. I niech to się gotuje. Tutaj mam już pokrojoną całą włoszczyznę, czyli marchew, pietruszkę i seler. Tu mam pokrojone ziemniaczki, też kostkę. Kalarepę też mam tu pokrojoną, ale nie całą. I tu chciałem Ci pokazać jeszcze, jak obrać kalarepę, bo może nie każdy wie, nie każdy zna. Po prostu tak jak jabłko musimy tą wierzchnią część, żeby nie było twarde, żeby nie była łykowata ta kalarepa, tą wierzchnią część musimy po prostu obrać, musimy ściąć z tej kalarepy. I tu od tej strony, tu są takie łyki, widać, nie wiem, widać to na tym? Widać, tak? I to też musimy ściąć, o, żeby ładne, białe było i takie bez tych łyków. I tą kalarepę też kroimy po prostu w kostkę tutaj i wszystko powędruje do garnka. Ja mam tutaj pokrojone łącznie z tą to będzie 5 kalarepek albo oberib. Oberiba. Oberiba to chyba z niemieckiego jest, nie wiem, ta Po niemiecku. po niemiecku kalarepa to chyba oberiba, nie wiem, musiałbym sprawdzić. A może ktoś z Was wie, co to znaczy oberiba? To napiszcie w komentarzu. Oglądają nas też widzowie ze Śląska, więc na pewno ktoś da znać. Tak, mam nadzieję. Czy u Was ta zupa nazywa się zupa z kalarepy, czy zupa oberiba? Tak, a jak ktoś zna inny przepis, możecie napisać, możemy porównać. Może ten przepis będzie lepiej Ci pasował i zrobisz z tego przepisu. Do wywaru wrzucamy warzywa, czyli tą włoszczyznę, marchew, pietruszkę, seler, pokrojoną w kostkę. I wrzucamy od razu kalarepę. Ziemniaki później, tak po 10 minutach gdzieś. Wrzucimy ziemniaki. I dajemy na początek łyżkę soli. Łyżeczkę. Łyżeczkę, tak, Łyżeczkę taką do kawy. soli i pół łyżeczki pieprzu. I pół łyżeczki pieprzu czarnego. I to wszystko teraz musimy gotować. Przez jakieś 10 minut i później dorzucimy ziemniaczki i powiem co dalej. I tu mam takie nieduże liście z kalarepy i te liście też one muszą wylądować w zupie, ale dopiero pod koniec. Musimy je pokroić dość drobno. I pod koniec gotowania tak na jakieś 5 ostatnich minut. Tak, liście mamy pokrojone już. Dajmy je do miski. A my teraz pokrójmy jeszcze por. Por też będziemy dawać pod koniec gotowania razem z tymi liśćmi. Wtedy ten por będzie taki kruchutki, taki naprawdę będzie czuć smak tego. Nie będzie rozgotowany. Zupka gotuje się 10 minut i teraz wrzucamy ziemniaki. Ziemniaki pokrojone w kostkę i musimy teraz gotować do miękkości po prostu.
Nasza zupa już prawie dochodzi, więc wrzucamy teraz por. Por mamy dodane. Dodajmy jeszcze liście z kalarepy. Pocięte, pokrojone. To wszystko musimy teraz jeszcze jakieś 5 minut pogotować. Dodajmy jeszcze soli. Za mało, 1 łyżkę jeszcze. I dodajmy trochę pieprzu. I tak 5 minut jeszcze musimy pogotować. A ja mam jeszcze liść selera, także to pokrójmy jeszcze liść selera i dodajmy do zupy. Nie ma co tego zielonego żałować. Tak, i wrzucamy. Moja zupka jest gotowa. Zostało tylko dodać śmietany. Śmietanki, nie śmietany. Jest słodka śmietanka 30%. Drodzy widzowie, sprawdźmy teraz, jak to smakuje. Powiem Wam, że naprawdę taką zupę miałem u siebie w domu w latach młodości. Zupa z kalarepy. I smakuje identycznie. Normalnie jestem dumny sam z siebie, bo naprawdę wyszła bardzo smacznie zupka. A że my Polacy lubimy zupy, zbliża się jesień. Czyli takie zupy będą bardzo rozgrzewające, bardzo treściwe. Ja gorąco polecam. Dzięki wielkie za oglądanie, za wszystkie komentarze, i te dobre, i te mniej dobre. Życzę miłych wrażeń smakowych i do zobaczenia w następnym odcinku.